Siema, siema, zaczynamy odcinek, za mną kosz i karuzela. W tym odcinku powiem Wam 10 rzeczy, o których powinniście wiedzieć przed przyjazdem do Nowego Jorku. No i zaczynamy od razu. Pierwsza sprawa to kiedy najlepiej przyjechać do Nowego Jorku. Najlepiej teraz, czyli wrzesień, październik. Mamy końcówkę sierpnia. To jest bardzo dobry czas, dlatego że temperatury są minimalnie niższe niż w lato. Jest minimalnie mniej turystów, ale ogólnie jest to naprawdę bardzo dobry czas. Ja polecam też w sumie miesiące wiosenne, czyli kwiecień, powiedzmy tak, od połowy kwietnia, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i nawet w sumie jeszcze tak połowa września jest naprawdę bardzo gorąco. Klimat tutaj w Nowym Jorku jest praktycznie taki jak w Polsce mniej więcej. Tak można to porównać z taką różnicą, że lato jest tutaj cieplejsze, nie ma jakichś takich dziwnych anomalii, że pół miesiąca leje, czy jakieś straszne burze. Jest gorąco, tak jak powinno być właśnie latem. Także latem może to być trochę uciążliwe i nie polecam też za bardzo miesięcy zimowych, powiedzmy od połowy listopada, grudzień, styczeń, luty. Marzec jest chyba najgorszy, bo jest bardzo wieczny, piździ od oceanu, dlatego nie polecam. A teraz naprawdę bardzo dobry czas, żeby przyjechać. Druga rzecz z tym związana, zauważyłem, że często na przykład na takiej grupie Polacy w Nowym Jorku, czy jakoś tak na Facebooku, wiele osób pyta, czy tydzień, 7 dni, czy to wystarczy, albo na ile przyjechać do Nowego Jorku. Według mnie tak, 7 dni wystarczy. Będzie trochę osób, które wam powiedzą, 7 dni? W 7 dni to zobaczycie tylko najważniejsze atrakcje w Nowym Jorku, albo nie zobaczycie w ogóle nic. Jak dla mnie przesada, taki mit, który trzeba byłoby obalić, może będę zminusowane, jak tak, no to już trudno. Ale według mnie, subiektywnie oczywiście, ale wydaje mi się, że 7 dni spokojnie wystarczy, żeby zobaczyć więcej niż główne atrakcje Nowego Jorku. Naprawdę przez tyle czasu można tutaj zrobić bardzo dużo, chyba że, no nie wiem, jesteście w stanie zrobić jedno czy dwa muzeum w ciągu całego dnia, no to wtedy nie. Każdy ma jakieś tam swoje tempo, ale wydaje mi się, że przy takim średnim tempie zwiedzania i przy nawet ambitnym grafiku, w sensie, że chcecie zobaczyć dużo rzeczy, spokojnie 7 dni wystarczy. Teraz kolejna sprawa, o której myślę, że warto wiedzieć, gdzie w Nowym Jorku się ulokować, gdzie załatwić sobie zakwaterowanie i dużo osób poleca albo myśli w ogóle tylko o Manhattanie. Według mnie być może trochę bez sensu to jest, albo nie bez sensu, inaczej, niekoniecznie na Manhattanie. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, na Manhattanie będzie drożej. Jeżeli macie dużo pieniędzy, to okej, śmiało. Tam nie wnikam, nie zaglądam komuś do portfela, ale do czego też zmierzam, dużo osób tak mówi, że warto zostać na Manhattanie, żeby poczuć ten klimat Nowego Jorku. I tak go poczujecie, bo i tak będziecie często na Manhattanie. I drugi argument jest taki, że będąc na Manhattanie będziecie mieć bliżej tam i siam. No trochę tak, teoretycznie, ale co z tego, jeżeli i tak będziecie musieli naprawdę dużo jeździć metrem. Więc jeżeli będziecie mieli tam hotel, czy hostel, czy Airbnb, powiedzmy na Queensie albo na Brooklynie i będziecie musieli dojechać metrem, powiedzmy 30-40 minut na Manhattan, zależy gdzie, to i tak według mnie w perspektywie całego dnia i tego, co i tak musicie zrobić, to nie robi aż takiej różnicy czasowo, zaoszczędzicie godzinę, no nie jest not a big deal, jak to się mówi, ale zaoszczędzicie na pewno finansowo, zdecydowanie. Także oczywiście gdzie chcecie, ale polecam tak naprawdę poza Manhattanem. I kolejna rzecz z tym związana, czyli poruszanie się tutaj właśnie po mieście. Polecam Wam kupić kartę na tydzień tygodniową na metro, kosztuje $34, unlimited i w tym macie wszystkie połączenia metrem i autobusami tutaj po prostu po Nowym Jorku. No i tyle. Jeżeli chodzi o inne środki transportu, no to oczywiście Uber, którego w sumie nie polecam. Według mnie, ja dużo nie jeżdżę, więc może moja opinia jest nieadekwatna, ale wydaje mi się, że jest dość drogi. Tak samo wiadomo taksówki. Taksówek też nie zamawiacie tutaj telefonicznie, tylko się potrzebujecie, wychodzicie na ulicę, łapiecie z ulicy, no i tyle. Jeszcze w ramach ciekawostki dodam, że gdziekolwiek byście w tym Nowym Jorku nie mieli zakwaterowania, to czeka Was i tak bardzo dużo chodzenia. Odległości na samym Manhattanie są bardzo duże i tutaj zaraz wrzucę screena prostego z Google Maps i zobaczycie, że na przykład z Central Parku, powiedzmy z centrum, to na samo południe Manhattanu, Battery Park, gdybyście chcieli iść na piechotę, to jest 2 godziny. Więc będziecie dużo tym metrem jeździć, nie? No i dużo też chodzić.
Może tak odejdę od tych karuzeli, bo gra bardzo, żeby lepiej mnie było słychać i żeby nie było tak ciągle sielankowo cały czas, że taka ładna muzyczka leci. Teraz tak, jak już się ulokujecie w Nowym Jorku, macie zakwaterowanie, wszystko ogarnięte, no to na pewno chcielibyście gdzieś wyjść coś zjeść do restauracji, albo na romantyczną randkę, albo coś takiego. To musicie wiedzieć, że do rachunku na początku, w cenach w menu, nie jest wliczony podatek. To się nazywa sales tax, odpowiednik naszego VAT-u. To wynosi w Nowym Jorku dla restauracji 8,75%, czyli powiedzmy zaokrąglimy to do 10%. To będzie doliczone na końcu, jak dostaniecie rachunek, oraz będzie tak jakby doliczony napiwek. Chodzi mi tutaj o to, wspominałem sobie na innym moim filmie, że napiwki w Nowym Jorku są tak jakby, no nie tak jakby, tylko w zasadzie oczekiwane. I taki średni napiwek, jeżeli wszystko poszło dobrze, to jest 20%, 18-20%. Po co o tym mówię? No po to, żebyście mieli to ogólnie po prostu świadomość. W skrajnych przypadkach może się zdarzyć tak, że jeżeli na przykład nie zostawicie tego napiwku, czy on będzie bardzo mały, to kelner was podejdzie, zapyta, czy wszystko było w porządku, co było nie tak, może to menedżer też zrobić. Nie zawsze tak musi być, ale może tak się zdarzyć. A poza tym w niektórych restauracjach napiwek jest wliczony. Szczególnie dla większych grup, bo często się wlicza dla grup od 5 osób w górę. Więc no tak, żebyście wiedzieli, mieli tego świadomość. I tak jak mówię, ja nikogo nie zmuszam do zostawiania napiwków, ale po prostu przekazuję wam informacje, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać. Punkt 6. W Nowym Jorku jest bardzo mało toalet publicznych. No i to jest takie może trochę śmieszne, a trochę też nie. Ale jak będziecie chodzić dużo po mieście, no to prędzej czy później będziecie potrzebować toalety. Ja to widziałem u innego youtubera, takiego słynnego amerykańskiego podróżnika, on to właśnie wypunktował i zdecydowałem się w sumie powtórzyć to samo, bo jednak taka informacja może być przydatna. Także jak będziecie gdzieś w jakichś restauracjach i tak dalej, macie możliwość, to skorzystajcie sobie na zapas. To zresztą całkiem inaczej niż w Chicago, o którym właśnie mówiłem w moim poprzednim wideo. Tam było to lepiej zorganizowane. Punkt 7 to jest taka przestroga, informacja dla was po to, żebyście nie byli jakoś bardzo zszokowani. Niektórzy już są, bo piszecie w komentarzach pod moimi filmami. W Nowym Jorku śmierdzi strasznie, jest dużo brudu, smrodu, ubóstwa, jest dużo bezdomnych, jest dużo różnego rodzaju świrów. Metro często wygląda tragicznie. Czekajcie, co tutaj jeszcze namazałem sobie. Aha, żeby nie mówić obrzydliwych rzeczy za dużo, no to nie mówię już nic więcej. I to właśnie dedykuję mojej koleżance Kinze, która powiedziała, żeby jej nie wysyłać obrzydliwych rzeczy z Nowego Jorku. Dlatego więcej szczegółów już wam nie powiem. Przyjedziecie sami zobaczycie, sami poczujecie, jak to jest. Punkt 8 to bezpieczeństwo. No to być może będzie trochę kontrastowało z tym, co powiedziałem wcześniej o tych świrach i bezdomnych, ale mimo wszystko uważam, że Nowy Jork nie jest wcale aż tak niebezpieczny, jak to się mówi, a w tych najgorszych dzielnicach, najbardziej niebezpiecznych, i tak raczej nie będziecie. Czyli powiedzmy Bronx, Harlem, Jamaica, czyli de facto niedaleko mnie. Więc oczywiście zalecam ostrożność, tak jak wszędzie, szczególnie na kradzieże kieszonkowe, tego typu rzeczy, ale ogólnie nie przesadzałbym tutaj i nie robił jakiejś takiej otoczki, że Nowy Jork jest nie wiadomo jak niebezpieczny. Wiadomo, jest jakaś przestępczość. Nie sprawdziłem tego w sumie teraz, sam jestem ciekawy, jakie są statystyki, ale jest dużo miejsc bardziej niebezpiecznych w Stanach niż Nowy Jork. Także ogólnie powinno być spoko. Wiadomo, uważajcie, ale nie ma co za bardzo przesadzać. Tak sobie myślałem, że być może mógłbym nagrać kiedyś właśnie takie wideo o tych niebezpiecznych dzielnicach, wybrać się do jakiejś i coś więcej powiedzieć na ten temat. No i jak przeżyję, to wtedy dodam to wideo na YouTube i sobie obejrzycie. Zbliżamy się już powoli do końca. 9. punkt na naszej liście. O czym jeszcze warto wiedzieć, podróżując do Nowego Jorku? O tym, że Times Square jest zawsze zatłoczone. Mnie to bardzo męczy, będąc tam. Ciężko się przechodzi między tymi tysiącami ludzi. Jest naprawdę bardzo tłoczno, wszyscy stoją, wszyscy robią zdjęcia, albo wszyscy się gdzieś spieszą, jest bardzo głośno, wszyscy trąbią i tak dalej. Wiadomo, warto iść i idźcie tam, ale nie należy to do jakichś wielkich przyjemności. I uważajcie na myszkę Miki, bo was ograbi z hajsu, jeżeli będziecie chcieli sobie zrobić z nią fotkę.
a tam jeszcze z kumplami stoi. Jest Spider-Man, jest Superman, jest dużo tych wszystkich super gości. Także no, ostrożnie ze zdjęciami. Na koniec być może powinienem powiedzieć to, ile pieniędzy potrzebujecie na Nowy Jork, i tego w zasadzie nie powiem tak dokładnie, dlatego że jest to kwestia bardzo subiektywna. Wszystko zależy od wszystkiego. Myślę, że takie rzeczy jak ceny noclegów, no to możecie sobie sprawdzić, bo to jest zbyt szeroki temat. Ewentualnie mógłbym zrobić inne wideo o tym, inny film i pokazać Wam dokładnie, jakie są ceny, powiedzmy, w restauracjach, za co, jakie w barach i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jesteście zainteresowani, to dajcie znać w komentarzu, to wtedy mogę zrobić taki film. Natomiast generalizując, im więcej, tym lepiej tych pieniędzy. Tak przeczytałem w necie, posprawdzałem na różnych forach i tak dalej, no to ludzie piszą, że średnio od minimum $100 w górę, żeby mieć taki dzienny budżet. No wiadomo, wszystko zależy i ciężko tutaj tak jednoznacznie określić. Powiedzmy, że minimum te $100. Jeżeli zostajecie u kogoś, no to wiadomo, że będzie to taniej. Aha, chciałem tutaj wspomnieć w zasadzie o Airbnb. Jak będziecie sprawdzać Airbnb, to sprawdzajcie dokładnie, dlatego że często ta cena, która jest podana jako początkowa, na przykład $60 za nocleg, okazuje się, że po doliczeniu dopłat za to, tamto i siamto jest $120 i że wychodzi drożej niż tak naprawdę hostel czy hotel. I o tym chciałem wspomnieć tak naprawdę w tym 10. punkcie. I teraz uwaga, bonus. Mam jeszcze dla Was dwie bonusowe ekstra wiadomości. Jedną dobrą, a drugą bardzo dobrą. Ta dobra jest taka, że można przechodzić na luzie na czerwonym świetle, oczywiście upewniając się, że nic nie jedzie i nie dostaniecie za to mandatu. I to jest fajne. A bardzo dobra wiadomość jest taka, wydaje mi się, że wiele osób przeocza, powiedzmy, taką możliwość, nie uwzględnia tego w planach, że będąc już tutaj w Nowym Jorku, szczególnie jeżeli przylatujecie, powiedzmy, z Europy, na ten, powiedzmy, co najmniej tydzień, czyli wydaliście trochę pieniędzy na lot, na kwestie logistyczne, organizacyjne i tak dalej, nie wiadomo kiedy kolejny raz będziecie w Ameryce, to mając, powiedzmy, te minimum 7 dni, polecałbym zainteresować się również innymi stanami, innymi miastami, które można zwiedzić z Nowego Jorku szybko, tanio, bezpiecznie, łatwo, bez samochodu. Znaczy tanio to może nie do końca, jak mi się powiedziało, ale bez wynajmowania samochodu nawet, bo są połączenia autobusowe i pociągi na przykład do Filadelfii, do Waszyngtonu, do Boston, do Salem nawet możecie dojechać, iść do świątyni szatana albo innej. Tak jak ja byłem właśnie w Salem pociągami, chyba 2. No trochę wiadomo, było tam tłuczenia się tymi środkami transportu publicznego, ale mimo wszystko warto. To zależy, ile będziecie mieli czasu, ale rozważcie sobie taką możliwość. Do Waszyngtonu to jest bodajże średnio 3 godziny pociągiem, Filadelfia to jest jakaś połowa z tego, możecie też jechać do Connecticut. To już jest, myślę, taki być może też temat na kolejny film, czy nawet dla Was do rozważenia różnych możliwości. To nie musi być tylko Nowy Jork. Są też inne opcje właśnie. Wydaje mi się, że nawet bardzo ciekawe. No i słuchajcie, to chyba tyle. Miało być krótko i na temat. Myślę, że tak się udało, tak żeby szanować Was czas i przekazać Wam te najistotniejsze informacje. To jest to, co przyszło mi do głowy. Ale śmierdzi, właśnie, o czym mówiłem. I co, kończymy ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, udostępnienia. Oczywiście im więcej, tym lepiej. Jak Wam się podobało, dajcie lajka, skomentujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.